Cześć wszystkim. Pewnego dnia poszliśmy z moim mężem w góry, tutaj w Chinach. Po drodze mijaliśmy świątynię i nagle zobaczyliśmy kilka buddyjskich mniszek. Zażartowałam wtedy do mojego męża. Oj, chyba będziemy mieć pecha dzisiaj. Bo w Chinach istnieje przesąd, że spotkanie mniszek buddyjskich przynosi pecha. Mój mąż bardzo się zdziwił i powiedział: Naprawdę? To niesamowite. W Polsce też niektórzy wierzą, że spotkanie zakonnicy przed ważnym egzaminem przynosi pecha. Wtedy naprawdę zaczęłam się śmiać. Jak to możliwe, że Chińczycy i Polacy, choć mieszkają po dwóch różnych stronach świata, to mają tak podobne przesądy? Później, po powrocie do domu, zaczęłam czytać o polskich przesądach i wierzeniach i odkryłam, że Polacy mają ich całkiem sporo. Na przykład, jak zbijesz lustro, to będziesz miał 7 lat pecha. Rozsypana sól oznacza nieszczęście. A gdy czarny kot przebiegnie ci drogę, no to już po tobie. Temat ten tak bardzo mnie zainteresował, że dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć trochę o chińskich przesądach. Może i wy po tym filmie pomyślicie: Chińczycy są w sumie równie dziwni jak Polacy. Najpierw wróćmy na chwilę do tych mniszek z buddyjskiej świątyni. Kiedyś przeczytałam teorię, że ten przesąd może mieć związek z dawnymi czasami. W przeszłości buddyjskie świątynie często znajdowały się wysoko w górach, daleko od ludzi. Taka okolica bywała bardzo niebezpieczna. Samotne mniszki mogły paść ofiarą złoczyńców. Być może, aby je chronić, stworzono taką historię, że zaczepianie mniszek przynosi pecha. Nie wiem, czy to prawda, ale bardzo mnie rozbawiło, że w Polsce istnieje bardzo podobny przesąd dotyczący zakonnic. Czy możecie mi powiedzieć, dlaczego zakonnica przynosi pecha? Mój mąż powiedział, że to dlatego, że w przeszłości zakonnice opiekowały się chorymi i umierającymi. Więc wielu ludzi zaczęło myśleć, że jak zakonnica przejdzie ci drogę, no to wkrótce wykitujesz. Teraz porozmawiajmy o liczbach. Chińczycy bardzo boją się cyfry 4, a za to kochają cyfrę 8. Może wielu z was już o tym słyszało. Po chińsku słowo 4 brzmi bardzo podobnie do słowa śmierć. Dlatego wielu ludzi naprawdę nie lubi tej liczby. Widziałam nawet budynki, w których nie było 4. piętra. A za to liczba 8 kojarzy się z bogactwem i pieniędzmi, więc jest uważana za bardzo szczęśliwą. Nawet otwarcie igrzysk olimpijskich w Pekinie dopasowane było do tej liczby.
Rozpoczęło się dokładnie 8 sierpnia 2008 roku o godzinie 8:08 wieczorem. Wiem za to, że w Polsce pechową liczbą jest 13. Czy macie jakieś szczęśliwe liczby? Czyżby była to szczęśliwa 7? Następnie przejdźmy do zwierząt. Słyszałam, że w Polsce czarny kot przynosi pecha, a bocian szczęście i rodzinne powodzenie. A zgadniecie, jakie zwierzęta są szczęśliwe czy pechowe w Chinach? W Chinach kruki są uważane za zły znak, a sroki za bardzo szczęśliwe ptaki. Kruki w chińskiej kulturze często kojarzą się ze śmiercią i złymi wiadomościami. Dlatego kiedyś wielu ludzi uważało, że kto usłyszy kruka, tego wkrótce spotyka nieszczęście. A sroka jest symbolem czegoś dobrego. Słowo sroka zawiera znak radość. Ten sam, którego używa się w słowie radosne i szczęście. Dlatego, jeśli ktoś widzi srokę, to może pomyśleć, chyba spotka mnie dziś coś dobrego. Obecnie w mieście, w którym mieszkam, rzadko można zobaczyć kruki, a sroki są wszędzie. Zgadnijcie dlaczego. W Chinach wielu ludzi wierzy również, że nie powinno się otwierać parasola w domu. Kiedy byłam dzieckiem i otwierałam parasol w mieszkaniu, moja mama mnie zatrzymywała. Mówiła, że dzieci mogą przez to przestać rosnąć. A potem mówiła, że musiałam podskoczyć 3 razy, aby usunąć pecha. Dlaczego akurat 3 razy? Nie mam pojęcia. Ale na wszelki wypadek tak robiłam. Teraz dam wam bardzo dobrą i szczerą radę. Jeśli chcecie dać prezent Chińczykowi, to lepiej nie dawajcie zegarka. To jeden z najbardziej znanych chińskich przesądów, ponieważ po chińsku dać komuś zegar brzmi prawie tak samo jak towarzyszyć komuś przy końcu życia, czyli towarzyszę z pogrzebem. Dlatego taki prezent może zrobić się bardzo niezręczny, zwłaszcza dla starszych osób. Wiecie co? Jak się tak nad tym zastanawiam, dochodzę do wniosku, że to naprawdę dziwne, że w XXI wieku ludzie wciąż wierzą w takie przesądy i zabobony. Kiedyś, w średniowieczu, nie rozumieliśmy, jak świat działa, ale obecnie nauka i technologia są na tak rozwiniętym poziomie, że prawie każda tajemnica życia ma racjonalne wytłumaczenie. Rozwój medycyny pozwolił nam żyć dłużej i bardziej szczęśliwie. I już nawet nie trzeba nikogo wysadzać do pieca na 3 zdrowaśki.
Być może wkrótce będziemy mieli kwantowe komputery i fuzję jądrową. A ludzie wciąż wierzą, że czarny kot przynosi pecha. Czy macie jakieś racjonalne wyjaśnienie tego zjawiska? A może to politycy i bilionerzy robią co mogą, aby społeczeństwo było niewyedukowane i przesądne, bo takimi ludźmi łatwiej manipulować i ich wykorzystywać. Jak komuś się w życiu nie powodzi, to nie pomyśli, że to złe prawo utrzymuje ludzi w biedzie, a za to bogaczom daje kolejne przywileje. Za to pomyśli, że to dlatego, że stłukł lustro kilka lat temu. Okej, to już wszystko na dzisiaj. Wśród Chińczyków istnieje tak wiele dziwnych wierzeń, że nie sposób opowiedzieć ich wszystkich na raz. Ale mogę wam zagwarantować, że wszystkie nie mają sensu. Więc nieważne, czy jesteśmy z Chin, czy z Polski, mam nadzieję, że wszyscy będziemy podchodzić do takich rzeczy bardziej rozsądnie. I zamiast ufać bzdurnym przesądom, spróbujmy osądzić krytycznym okiem, jaka jest prawda i dlaczego ktoś ją ukrywa. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie. Czy macie jakieś swoje ulubione zabobony? Czy jest coś, w co niby nie wierzycie, ale i tak to robicie? Mam nadzieję, że nadchodzący tydzień będzie dla was szczęśliwy. Nawet jeśli nie widzieliście czarnego kota. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia następnym razem.